Hi, Calcutta. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Indii, z Kolkaty. Tam już jest mój plecak spakowany. Wyprowadzam się z tego hostelu. Do tego hostelu przyszedłem tylko na jedną nockę z racji tego, że ten hostel, który ja sobie wybrałem, który moim zdaniem jest lepszy, ale jest tańszy, był już pełen i nie mogłem zostać w tą nockę poprzednią, więc mam już 2 nocki zabukowane w tamtym hostelu, więc zbieram się powoli. Tam mam 4 kilometry ponad, więc pokazuje mi mapę, że prawie godzinę będę szedł. Kto oglądał wcześniejszy odcinek, to wie, jak wyglądał ten mój hostel. Patrzcie, tutaj mamy taką wspólną przestrzeń. Pokażę wam jeszcze raz szybko tylko. Tutaj jest kuchnia i pokażę wam mój pokój. Nikogo nie ma teraz w tym pokoju, więc na luzie. Patrzcie, tutaj są łóżka. 3 na dole, 2, 3 i 3 u góry. Ja tutaj spałem na tym górnym. Tu jest jeszcze jedno i tutaj jeszcze jedno. Dzisiaj było wolne te łóżko. Ja już powoli wychodzę z tego mojego hostelu, czekam na windę. Jest 35 stopni już w Kolkacie, a sprawdziłem, ma być dzisiaj 36. Idę jeszcze jedną sprawę załatwić z moją SIM-kartą, którą kupiłem wczoraj. Jest aplikacja też do tego, gdzie można sobie obsługiwać te wszystkie gigabajty. No i jak wam powiedziałem, jest 1,5 giga tylko. A jak będę miał aplikację, to mogę sobie dokupować kartą kredytową ile chcę tych gigabajtów i mi nie będzie przerywało na przykład live'a albo coś, co będę robił. No i co chciałem jeszcze powiedzieć, że jak się ludzie tutaj zastanawiają, czy przyjechać do tych Indii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i te jedzenie i ten syf, no to jest jedna sprawa. A druga sprawa, która działa na plus moim zdaniem, no to tutaj większość, naprawdę większość tutaj usług, to wszyscy mówią po angielsku i to mówią dobrze po angielsku. Nawet na ulicy mówią ludzie po angielsku i to bardzo dobrze. I nawet jak ktoś nie mówi po angielsku, to zazwyczaj zna ceny po angielsku albo rozumie po angielsku. Także można się tutaj z nimi dogadać bardzo dobrze. Z przyzwyczajenia wystartowałem bez mikrofonu, więc dobra, wyciągam z plecaka i montuję sobie mikrofon. Jest już mikrofon przypięty, teraz mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. Patrzcie, chłopaki tutaj tak siasz, patrzcie, oni nie wiem czy widzicie, jak kolor włosów mają. Oni sobie farbują na taki czerwony. Taksówkarze tutaj stoją i ludzi O, no widzicie, że to jest ten gościu, który tam parkuje na drodze. Nie wiem jeszcze jaka to praca, ale może pomaga w parkowaniu, tak jak w Kambodży. Dobra, idę dalej. Jest lekko po godzinie 11, no i zauważam, że jest dużo mniejszy ruch niż jak było rano, czy nawet jak będzie za jakieś pół godziny czy godzinę, bo oni tutaj mają przerwy tak właśnie w stylu angielskim, że koło 12 to wszyscy z tych tutaj biurowców, z tych miejsc, gdzie pracują, wychodzą coś zjeść. Także nawet patrzcie tutaj, pod takim, no powiedzmy, dobra, będę to nazywał restauracją, pod taką restauracją jest ludzik, nie ma prawie ludzi. Tutaj się robi świeża samosa, pokazywałem wczoraj, kolega kleił tutaj, ale on jeszcze nie smażył wtedy. Więc tutaj macie, zobaczcie jak się smażą te samosy. A obok kolega gotuje czaj. Coś tutaj wsypał dopiero, wydaje mi się, że herbaty trochę. A, bo mały kubeczek gotuje komuś tylko. Tutaj z boku znowu kolega ugotował jakieś curry. I co, mu się tam przypaliło, czy co? Albo rozdrabnia coś teraz. Widzę, że kolega tutaj na ulicy zbiera kartony z pubu i z jakiegoś sklepu tutaj. I wszystko jasne, tam był pub, a tutaj jest sklep, gdzie sprzedają alkohol. Dlatego też te kartony, zobaczcie, większość jest po piwie i po jakimś alkoholu. O, to jest najlepszy rum w Indiach. I to bardzo ważna informacja, będę ją wam tutaj powtarzał. Zobaczcie, SBI, pamiętajcie, ten bank i te bankomaty dadzą wam pieniądze bez żadnej prowizji, przynajmniej tak jest z Revolutem. Jak macie Revoluta i wybieracie, to wybieracie czystą gotówkę, tylko przeliczy wam Revolut, a Revolut przelicza bardzo dobrze, więc myślę, że to wychodzi tutaj bardzo dobrze w Indiach, jeżeli chodzi o wybieranie pieniędzy. Wczoraj w tym miejscu piłem czaj i dawałem panu 100 rupii, pan nie miał wydać, mówi dobra, machnął ręką, to teraz mam dychę, więc zapłacę mu za tą kawę wczorajszą, herbatę. Jest mój kumpel od karty, zaraz mi, mam nadzieję, pomoże. Kolega mi to ogarnął w 2 minuty, ale tutaj w Indiach, zobaczcie, jest sporo takich sklepów, gdzie sprzedają naklejki na wyświetlacze i sprzedają pokrowce. No i pewnie muszą dużo tego ludzie tutaj kupować, bo naprawdę na każdym kroku można to spotkać. Loterie w Indiach, coś mi się wydaje, że są rozbudowane i to bardzo, patrzcie. Tutaj o 1:00 losowanie, o 8:00, o 1:00, tam o 6:00 widzę. Tutaj wyniki wywieszają, jakieś liczby, patrzcie. Ludzie przychodzą, sprawdzają. Ludzie tutaj biorą te losy, dotykają tam jakichś tych pewnie buddyjskich, coś związane z Hindu, widzicie? Te karty 3 na środku dotykają, przykładają do czoła te losy, pewnie wszystko dla szczęścia. I o tym wam mówiłem, ta sama ulica, patrzcie, kolejny, tutaj następny, pewnie tutaj następny byłby. Tutaj kolejny, naprawdę sporo tego sprzedają. No i ludzie tam prawie że zawsze stoją przy tych stoiskach i coś kupują. Tutaj kolega co sprzedaje? A, tutaj jakieś długopisy, mazaki. Zmierzę się teraz z komunikacją miejską w Kolkacie. Idę na metro, mam jakieś 3-4 stacje do przejechania. Tak wygląda wejście na metro. Często właśnie w takich drobnych kafelkach jest to poukładane. Zaraz wam pokażę, jak to też wygląda tam niżej. Co, wszyscy idą w tą stronę, nikt w dół nie idzie?
Może to tylko wyjście jest. Już schodziłem w dół, widzicie, a jednak zmieniłem zdanie. Mam jeszcze, no mówię wam, około godziny, żeby dojść do mojego hotelu, nowego hostelu, a tam jeszcze za 1,5 godziny dopiero będę mógł wejść do swojego łóżka, więc postanowiłem, że przejdę się na pieszo i więcej zobaczę, bo jak przyjadę metrem, powiedzmy te 2 km, no to dużo nie zobaczę. A chodząc po ulicach tutaj, to zmęczyłem się. To powiem wam, że tutaj się dzieje. Zmieniłem na mapie, że nie jadę metro, tylko na pieszo, to mi pokazuje teraz, że mam 49 minut. Mam czerwone, wszyscy stoją, nikt nie jedzie, więc ja zdążę przejść. Zresztą tu wszyscy idą. O, patrzcie na tego pana, z tyłu za mną zaraz będzie, patrzcie, jak niesie. O, teraz się schyla, ale jak sobie zgrabnie niesie, coś tam naładował i nawet nie trzyma. O, teraz poprawiał, ale tak to cały czas szedł bez ręki. O, teraz też. Kolega na skrzyżowaniu sprzedaje jakieś owoce. O, myślałem, że zdążę przejść. Chciałem wam pokazać tą żółtą taksówę. Patrzcie, jaki klasyk. Tutaj kolega sprzedaje jakieś takie mleczne produkty. To trochę wygląda jak jogurt. On nalewa w te kubeczki i chłopak, o, właśnie wypłukał kubki. No i chłopaki sobie tutaj walą, widziałem. No ale akurat w jogurty to nie będę szedł, bo myślę, że produkty mleczne, no to jakbym miał się zarazić, to chyba jest to najgorszy produkt, a czyli najłatwiej można się zarazić właśnie takim mlecznym produktem, bo to wszystko tutaj stoi w tej temperaturze. Ja nie mówię, że coś złego jest z tym, ale nie będę akurat ryzykował z tym. Zobaczcie, w jakiej cenie można kupić ciuchy na ulicy, spodnie, wyglądają na jakieś damskie, 150 rupii. Pamiętajcie, że 100 to jest 4,50 złotówka. To tutaj macie, zobaczcie, 9 zeta za spodnie jakieś. Bardzo niziutkie ceny. Tutaj też 150 za jakieś koszule. Uwielbiam starą architekturę albo właśnie kolonialne budynki, tak jak tutaj. Ten wygląda na zamknięty, ale zobaczcie, jaki on jest piękny. Ładnie wszystko wygląda, też piękny kolor, no widać, że jest mega zaniedbany. Tutaj w ogóle, zobaczcie, zamurowane wejście nawet, widzicie cegły w środku? Nic tam nie widać, ale budyneczek piękny. Uwielbiam właśnie taki, trochę mi się kojarzy z hiszpańskojęzycznymi krajami w Ameryce Południowej, tam gdzie Hiszpanie siedzieli, no i też takie budynki budowali. Zaraz przejdę z boku. O, to tutaj jest dobudowany albo odrestaurowany obok. O, jak pięknie, patrzcie. Ale aż się świeci na biało. Sprawdziłem na mapie, co to za budynek i okazało się, że to jest muzeum z tego miasta, czyli z Kolkaty. Po raz pierwszy ktoś mnie w Indiach zapytał o... z Bangladeszu, dlatego. No, Indian Bengali. Bengali, no. Indian Bengali. Czyli z tego regionu tutaj, zachodniego Bengalu pewnie. No właśnie po raz pierwszy ktoś mnie zapytał o zdjęcie w Indiach. Bo ostatnio jak byłem, to po prostu było to non-stop, a wczoraj nikt. Z ciekawości sprawdziłem, jakie są ceny do tego muzeum. Patrzcie, my, czyli obcy, płacimy 500, tyle jakieś 22 zł będzie, a miejscowi tutaj płacą 75, a dzieci tylko 20. No i to jeszcze za kamery trzeba, jak chce się coś tam nagrywać, no to trzeba też zapłacić. No niezła jest przebitka, widzicie? 500 a 70. Mówię o tym, bo nie do końca się z tym zgadzam, aczkolwiek też czasami są miejsca, gdzie po prostu wchodzę, bo chcę, no i nie mam innego wyjścia. Aczkolwiek to jest no nie w porządku wobec nas. Dlaczego my mamy płacić więcej za jakieś wejściówki? Jak przyjedzie Hindus do Polski i idzie do jakiegoś muzeum, do którego trzeba zapłacić, to on też zapłaci 50 zł, tak jak Polak. Tam nie ma takiej dyskryminacji jak tutaj. Trafiłem na większą grupę, zdjęcia mi stamtąd robią chłopaki. No już chyba ze 4 były, będą jeszcze. Single wołają. Zobaczcie na te uliczki, jakbym się przejechał. Jest kolego. Very good my friend, thank you. Zaraz kolego wrócę. Chciałem tylko pokazać wam, gdybym się przejechał metrem, to bym stracił takie uliczki. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Wszystko można kupić. Ciuchy, jakieś jedzenie tam z tyłu widziałem. O, tam jakieś soki sprzedają. Można też się obciąć na ulicach w Indiach, to jest bardzo popularne. Zobaczcie, brodę też pewnie pan strzyże jak trzeba. Kolega mówi, że 100, czyli 4,50 wychodzi za obcinanie. Tu widzę jakieś mięso przygotowane. Tu w jogurcie, tutaj w jakichś przyprawach curry. Aha, chłopaki tu restaurację mają, będą zaraz coś gotować. Widzę, że tam... Teraz podejdę bliżej. Placki są jakieś robione i kolega coś zawija do środka. Nie, one puste są, bez niczego te placki. Widzę, że przy wejściu do tego budynku jest jakaś budowa i chłopaki tutaj noszą, patrzcie, piasek na głowie. Drugi tu ładuje, ale jak ładnie ubił ten piasek, żeby się nie rozsypywał po drodze. Sprawdziłem teraz na mapie, mam jeszcze 36 minut. Przydałoby się zjeść jakieś, no powiedzmy drugie śniadanie, bo robiłem live'a dzisiaj, śniadaniówkę i tam sobie zjadłem takie nieduże śniadanie. No i myślę już o czymś kolejnym, więc zaraz coś tutaj przyhaczę. Przydałoby się teraz coś klimatyzowanego, bo ja już płynę cały. Tutaj jest ulica, a widzę jest jakieś wejście do środka, więc zobaczę jak to wygląda poza takimi ulicami, bo to zazwyczaj wygląda no trochę gorzej.
No i się nie myliłem. Zobaczcie, jak to wygląda. Mniej zadbane. Widać, że tutaj ludzie mieszkają. No w sumie tutaj wszędzie ludzie mieszkają. Dwa małe jakieś szczeniaczki, nawet 3 się bawią na środku. Tam jakieś śmieci. Ten kolor mi się kojarzy z Indiami. Tutaj widzicie charakterystyczne kamienice dla tego miasta. Zobaczcie, jaka tutaj piękna kamienica, no zaniedbana. Podobnie było kiedyś w Warszawie. Jakbyście mi widzieli zdjęcia starej Warszawy przed wojną, no to te budynki podobnie wyglądały. Sok z trzciny cukrowej na ulicy. Ja ogólnie nie przepadam, raczej napić się napiję, ale nie to, że muszę zaraz brać. Tutaj kolega robi takie słynne soki, czyli jakaś limonka, woda z solą, często to robią. I patrzcie, to wygląda jak cygaro, on podpalił to i to się kopci. Nie wiem, żeby komary tu nie latały, muchy może i tak, ale to nie jest cygaro, to wygląda jak jakaś taka zbita pasta i ona się teraz kopci. Kiedyś słyszałem, że właśnie telefony zużyte trafiają do Indii. No i zobaczcie tutaj, wyświetlacze stare, no wszystko rozbierają. Tutaj jest kilka takich stanowisk, patrzcie, co chcecie wam wyciągną, ale to nie tylko z telefonów, z radia, różne pierdółki tutaj rozbierają. No ciekawie to wygląda, bo u nas raczej tego nie spotkamy. Zobaczcie, tutaj jakiś stary sprzęt. Może ktoś to jeszcze używa. Tutaj też kolega rozbiera jakieś telefony. No wszystko, co się da sprzedać, no to oni jeszcze wyciągają z tych starych telefonów. A w tym miejscu rozbierają monitory i telewizory. Tutaj zobaczcie, macie wyświetlacze. Tutaj stare pudła jeszcze leżą. Jest godzina 12:20 i widzę, że coraz więcej ludzi jest na ulicach. Przy tych knajpeczkach, tych restauracjach. Tutaj mała rozkosz dla panów. Widzę, że to jest bardzo popularne. Może popularne to nie wiem, bo nie wiem, czy ktoś z tego korzysta. Pewnie korzysta, skoro to wyklejają. Tutaj jest sporo takich ogłoszeń, że dzwonicie na relaks. Nie wiem, co ten relaks znaczy. Aha, masaż, relaks, masaż, okej. Tutaj kolejne kamienice, które kojarzą mi się z tym miastem i ten kolor taki lekko pomarańczowy. Tu widzę, na tej ulicy jest niezły pierdolnik. Tam nawet widziałem, dzieciaki na golasa biegają, więc tam nie będę szedł nagrywać tego. No ale widzę, że zaczynają się takie biedniejsze ulice Kolkaty. Pani mnie tutaj woła, ale zobaczcie, jak się tutaj rozwija taki, no nie wiem, biznes transportowy, czyli on tutaj działa cały czas. To jest Indian Post, wielki budynek, więc pewnie wykorzystywani są do wożenia paczek. To, co wam wspomniałem, że te uliczki zaczynają wyglądać coraz gorzej. No i zobaczcie, ci ludzie już mieszkają tutaj na ulicach, dość sporo ich jest. Zobaczcie, jak ta ulica wygląda. No i powiem wam, że te ulice w nocy mają taki klimat, jak się robi już taka szarówka, to dopiero oddają te budynki i te wszystkie rzeczy, które się tutaj dzieją. Zawsze coś się pali, jakiś palnik, czasami nawet jakieś ognisko. To wszystko jest na ulicy zbudowane. Restauracyjka i oni też tutaj śpią, tam widziałem łóżka, gotują, patrzcie, sprzedają też, jakby ktoś coś chciał kupić. Jest też QR kod do zapłaty. No bardzo biednie to tutaj wygląda. Ten pan nawet prowadzi rower, wyobraźcie sobie, i używa dzwonka, bo mu coś przeszkadza, jak prowadzi rower. Tak właśnie oni są nauczeni, a tutaj transportują butle z gazem. One są pełne czy puste? Te wyglądają na puste, tak mi się wydaje. O, tam są pełne, jeszcze widać naklejki na tych szyjkach. Jak się zastanawiacie, dlaczego Indie są tak wysoko, jeżeli chodzi o gospodarkę, to zobaczcie. W takim małym zakładzie produkuje się nawet jakieś rurki stalowe. Kolega tutaj przycina, a drugi robi jakieś dziurki. To wygląda trochę jak do namiotów. Nie wiem, ale no zobaczcie, mały zakładzik i takich zakładów jest tutaj pełno. Tamten hotel miałem w innej dzielnicy, takiej bogatszej zdecydowanie. No tutaj to się dzieje dużo więcej na tych ulicach. No i widzę, jak oni tutaj mieszkają na tych ulicach. Tam tego nie było widać. Leżeli ludzie gdzieś na podłodze, ale no tutaj co się dzieje? Z tego, co mi wiadomo, to Kolkata jest ostatnim miastem, w którym jeżdżą takie riksze w Indiach. Nie ma tutaj teraz pana, który by obsługiwał tą rikszę. Tutaj, co tutaj mamy? Patrzcie, jakie budynki. No one zaniedbane, wszystkie. No i znowu ten taki żółto-pomarańczowy kolor. Tutaj kolejne auta załadowane. Matko, tutaj powiem wam, że najlepiej kamery to nie chować, co tutaj się dzieje na tych ulicach. Chciałem powiedzieć, że znowu załadowane samochody tymi butlami z gazem. No oni wiedzą, gdzie mają jechać i jak to rozwozić. Tutaj kolejne piękne, stare kamienice z tymi cegłami takimi czerwonymi. Zaniedbane, tam nawet już nikt nie mieszka w tych kamienicach po całości. Zobaczcie, tam u góry też. Tylko na dole są jakieś biznesy pootwierane. Tutaj jest ulica Chodnik, a chciałem wam pokazać jeszcze. Zobaczcie tutaj, w jakim miejscu chłopaki gotują. O, patrzcie, ile z kanapek przygotowanych. To będą pewnie gdzieś wysyłać zaraz. Ktoś może zamówił większą ilość. Tutaj jest taka patela. No nieźle to wygląda, patrzcie, to na żywym ogniu gotują. Podkładają węgiel. W tym mieście mają w dużo miejscach darmową wodę. I kolega akurat myje talerze po obiedzie. Wygląda na to, jakby rozbudowywali metro w tym mieście. Kolkata Metro Rail albo jakieś tory kładą. A zresztą zaraz wejdę, zobaczę. Mam nadzieję, że mnie nikt nie pogoni. O, no właśnie już mnie pan pogonił. Okej.
Pan tu pomachał mi, mówi, że nie mogę wejść. No dobra, no widzicie, no ale chciałem wam powiedzieć, że no, takie miasto, które wygląda na biedne, oczywiście ekonomia tych miast jest dość wysoko, no i stać ich na taką rozbudowę metra. Coś tutaj się grubszego odbywa, jakieś modły chyba. Aha, co to za Bóg? Nie wiem, to Kryszna czy kto to? Tutaj kolejne bóstwo na ulicy. Nie wiem jak to się nazywa. Napisy też są tylko w hindu. Z jakimiś wężami na szyi. Sprawdziłem na mapie, zostało mi 15 minut do mojego hostelu. Tutaj tak samo całe życie się toczy. Sporo małych dzieciaków dookoła. No w sumie nawet nie wiem czy tutaj są biznesy, ale coś oni tutaj cały czas robią. O, nawet swoje jedzenie gotuje tutaj pani. Wszedłem do restauracji, zamówiłem sobie jajkowe biryani. Tutaj macie, zobaczcie, egg biryani 90, czyli około 4 zł. Zaraz wam pokażę kuchnię tutaj, jak chłopaki gotują. O, sorry. Tutaj kolega robi placki. To pewnie do jakiejś roti, ale ja nie zamówiłem roti, zamówiłem sobie biryani, więc nawet nie wiem, gdzie jest garnek z biryani, bo zazwyczaj garnek z biryani jest... O, właśnie. Garnek z biryani to taka reklama restauracji, więc zawsze on stoi na zewnątrz. Właśnie kolega zaczął mi nakładać, do tego już poszedł kawałek ziemniaka, no i będzie ryż. Tak wygląda moje gotowe danie. Jak nie jedliście biryani, to sobie spróbujcie chociaż raz, jak będziecie w Indiach albo nawet w europejskich restauracjach. Tutaj nie ma grevi. Często jak zamawiałem sobie biryani, to brałem jeszcze ekstra taki sos, bo wtedy tak nie zasusza, bo tutaj jest trochę sucho. Ale jak weźmiecie sobie te grevi, to idealne. Jedzenie zjedzone, kolega teraz, kelner mnie pozdrawia też telewidzów, mam też resztę. Dobra, sprawdziłem stąd, mam już tylko 4 minuty do mojego hostelu. Co kolega tutaj ciąga? Jakieś warzywa, widzę pomidory, kapusty, kalafiory. Po drugiej stronie ulicy widać, że ludzie tam mieszkają, widzicie? Kolega prasuje koszulki i to białe na ulicy, patrzcie. Ma żelazko, jest mega gorące, tutaj drugie rozgrzewa, ale on musi je pewnie jakoś czyścić, no bo zobaczcie, on tak białe ciuchy prasuje i one nie są brudne, a rozgrzewa żelazko na węglach. Widzę, że jeszcze tutaj karmią pod moim hostelem, bo... O, patrzcie, zaraz wam pokażę, gdzie mój hostel. Tutaj pan robi jakieś placki, dość spore te placki, pani tam ma jakąś wagę nawet. Daje coś tutaj na te talerzyki, a mój hostel jest już tutaj, w tej bramie. Jest już napisane, zaraz wam pokażę tylko nazwę. City Central Hostel, 4. piętro. Zamawiam sobie danie za 20 rupii, czyli patrzcie, taka parota. O, starczy, pani nałoży tej paroty tutaj. No dobra, ale już porwana, czyli to będzie 90 groszy. Parota, do tego będzie dal. Proszę bardzo. A czyli to nie dal. Myślałem, że to dal, ale to jest z cieciorki jakieś kary. No dobra, i do tego będzie cebula. Jest cebula. I pani jeszcze coś posypie. Piękna sprawa. 90 groszy taki talerzyk. W niektórych miejscach już dają plastikowe łyżeczki. Kiedyś tego nie było w Indiach, jak byłem pierwszy raz, a to było z jakieś 8 lat temu. Nie pamiętam dokładnie. Tutaj akurat nie dają, więc trzeba łapkami zajadać. Ale ten sos curry bardzo dobry, wam powiem. No i parota. Parotę robi się inaczej, z tego co wiem, to chyba z mąki kukurydzianej. I on też się inaczej formuje i ona też się inaczej zachowuje. Dlatego to połączenie jest naprawdę pyszne.